Kod Illustrissimo jest to zestaw technik krótkiego i średniego dystansu, które Tatank ułożył sobie w jakąś tam całość, tylko i wyłącznie wykonując początki samych technik, po to, żeby mógł sobie ćwiczyć w treningu solo tylko te najważniejsze fragmenty. Pierwszą techniką jest Estrela, drugą techniką jest Vertical, potem kolejno Cruzada, backsack jako cięcie, pchnięcie sack do góry, które zamienia się w plumę. Pluma zamienia się we wspomagane dwoma rękoma cięcie. Teraz Sampal i Kabayan, które zamienia się w kolejne pchnięcie. I zaraz zrobimy sobie aplikację tych wszystkich technik. Pierwszą techniką jest Estrela. Ona polega na tym, że przy ataku od zewnętrznej linii, czyli z forehandu naszego napastnika, blokujemy i przy ostrej broni bardzo ważny jest element kontaktu broni na broń. Dlatego, że chcemy uniknąć takiego kontaktu, ostrze na ostrze, zrób lekko. Coś takiego to nawet zęby bolą. Jest bardzo dziwne odczucie i sprężynuje broń, a jak byłaby ostra, to mogłaby się nawet zakleszczyć. I nie chcę też blokować płazem, bo teraz jestem za słaby, to przejdzie. Mój nadgarstek nie jest i ramię nie jest w odpowiednim ustawieniu, żebym mógł zablokować to. I tak naprawdę ja nie chcę blokować w dosłownym tego słowa znaczeniu, tylko ja chcę, żeby jego broń ześlizgnęła się po mojej. Czyli kontakt jest około 30 stopni, tak? Ani nie prostopadle, ani nie płazem, tylko 30 stopni około. I teraz, kiedy jest tego typu kontakt, to broń o broń się ześlizguje. Następne jest cięcie do góry pod pachę w okolicy tricepsa, po to, żeby unieszkodliwić rękę, i backsack w dół, który może być kontynuowany sack, czyli pchnięciem pod brodę. Jeszcze raz, troszkę szybciej. Schodzimy, hop, i jest akcja tutaj. Kolejną techniką w kombinacji jest vertical, czyli blok pionowy. Ten sam atak, cięcie w dół, pchnięcie w górę. Znowu schodzę na nogach wolniutko, odpowiedni kąt, tu, nie tak, bo jeżeli w płas uderzy, to nie utrzymam. Chcę, żeby pierwszy kontakt był od mojej silnej strony. Przy tak krótkiej broni powiedzmy, że mamy dwa, tak? Silną i słabą. Czyli chcemy raczej zacząć od naszej mocnej strony na jego mocną lub na jego słabą i musi się ześlizgnąć jego ostrze po moim. Moja druga ręka odpycha, robię cięcie i pchnięcie pod gardło. Cały czas schodząc do boku, tak? Czyli jest akcja, jest hop i pchnięcie pod gardło. Kolejną techniką jest cruzada i dzisiaj cruzadę zrobimy na atak na tętnicę z backhandu, tak? Czyli cruzada wygląda w ten sposób. Znowu kontakt 30 stopni i tak samo jak poprzednio moja lewa ręka spycha i jest kontra backsack i później pchnięcie do góry sack. Partner robi akcję, my schodzimy tu. Musi być odpowiedni dźwięk. Jeżeli będzie tego typu dźwięk jak teraz, znaczy, że kąt nie był właściwy. To jest właśnie przewaga treningu, kiedy mamy atrapy stalowe w stosunku do drewnianych, w stosunku do plastikowych, z tworzywa, aluminiowych. Jesteśmy w stanie ocenić, czy kontakt naszej broni z bronią naszego partnera czy przeciwnika jest odpowiedni. Jeśli odgłos będzie taki głuchy, no to znaczy, że był zły kąt, albo w jedną, albo w drugą stronę. Musi być taki bardzo ostry, dźwięczny, metaliczny odgłos, kiedy ostrze przeciwnika ześlizguje się po naszej broni. Jeszcze raz. Tak mniej więcej jak teraz. Prawie było dobrze. I pchnięcie, tak? Czyli schodzimy z linii wolniutko, robimy blok, uciekając ciałem, używając drugiej ręki i ześlizgując ostrze przeciwnika po naszym.
Kolejnymi technikami w kombinacji jest backsack i sacksack, tak? Czyli estrela, vertical, cruzada i cięcie w dół, backsack i sacksack, pchnięcie w górę. I to pchnięcie w górę zamienia się w plumę, w kolejną technikę, w kolejny blok i zrobimy to w takim bliskim dystansie, gdzie będziemy przechodzili na zewnątrz i będziemy robili sack-sack, pchnięcie pod ręką przeciwnika, kontrolując swoją tu, żeby nie oddał nam na górę. I teraz będziemy omijali jego rękę techniką plumy, tak? Czyli będzie pchnięcie, hop, jesteśmy w bliskim dystansie, tu pracujemy, hop, robimy pchnięcie i teraz plumą omijamy jego rękę, tak? Bez wycofania ręki w takim dystansie. Bo moglibyśmy na upartego wycofać ją całkowicie, obejść dookoła i zrobić sobie abaniko. Natomiast nie chcemy wycofywać i wtedy jesteśmy w stanie zrobić to tędy. To jest tak naprawdę bazowa technika plumy, którą da się też zrobić w półdystansie, ale dzisiaj właśnie ta krótka raz i wejście 2. Ostatnią techniką z całego kodu Illustrissimo jest tak zwane zbicie Sampal Kabayan. Kabayan to znaczy wchodzić na konia z takim zamachem nogą nad siodło, dlatego to się kojarzyło z ruchem zbicia i bloku. I to można robić na dwie strony, my zrobimy sobie na jedną. W interpretacji w kodzie Illustrissimo także ruch w lewą stronę może być interpretowany jako floretę, ale dzisiaj zrobimy sobie tylko tą interpretację Sampal. Kiedy partner znowu bije z naszej zewnętrznej strony, może tak się ustawimy, z naszej zewnętrznej strony, to czasami jest tak, że nie jesteśmy w stanie zrobić nic innego, jak tylko zbić do ziemi jego uderzenie, stłumić. Tutaj już nie ma takiej potrzeby tego kąta, dlatego że używamy grzbietu broni. Ja po prostu jak najszybciej chcę odbić jego broń od siebie i od razu kontynuować akcję też wzmocnionym cięciem w górę Alda Bis wzmocnione drugą ręką. Czyli w momencie, kiedy partner bije, ja robię raz i jest wejście w górę. Taka trochę technika ostatniej szansy, kiedy wszystko inne zawiedzie, tak? Czyli wolniutko jestem tu, wbijam i od razu odpowiadam do góry, tak? Schodząc w dół. Jeszcze raz, tu, raz, bum. W przypadku ta technika wywodzi się z dwuręcznego miecza, z dosmanos tak zwanego. Kiedy mielibyśmy długie miecze dosmanos, długość dosmanos jest taka, że gdy położymy sobie, postawimy go na sztorc bity w ziemię, to będzie mniej więcej sięgał nam do mostka, taki jest długi. I w momencie, kiedy mamy taką długą broń i przeciwnik zrobi akcję, my zbijemy to mocno, to jego miecz uderzy w ziemię i przeważy go, będzie mu dużo trudniej zareagować na tą akcję. Przy krótszej broni jest to troszkę inaczej, trochę inną energię się dostaje. Nie jest to tak mocno wybijające go z równowagi jak w przypadku długiej broni, ale wystarczające jest do tego, żeby zbić i zakończyć akcję.